Cześć! Dziś zabiorę Was na jednodniowy wypad do stolicy Słowacji. Zwiedzimy ciekawe miejsca, skosztujemy lokalnego jedzenia i polatamy po mieście. Zapraszam! Dobra, jedziemy do Bratysławy. 4:57. Artur prowadzi, Konrad przeszkadza. Tam już powoli widać Bratysławę, wieża radiowa. Oj, reklama. Ale że zrobił reklamę. Pali nam to. Idziemy do kibelka, tu są damy, a tu są pani. To już 9 mam iść. A do wylewki idziesz? Wylewka? Ej, gdzie idziemy? Wylewka. Ej, to są facety. Ej, tam są damy. Jesteś tam. Pani. Artur, zgadzasz się być na filmiku? Tam nikogo nie ma o tej porze. Artur, zgadzasz się być na filmiku? Nie masz za bardzo wyboru. Mega ładnie tu w kibelkach, nie? I zajechaliśmy do Bratysławy, czyli do stolicy Słowacji. Jesteśmy z Kądziem, z Madzią i z Arturą Vidal. Jak na razie właśnie zaparkowaliśmy sobie tutaj w takiej galerii w samym centrum. I jest 5 godzin za darmo parking, tak więc całkiem spoko. Idziemy tutaj eksplorować miasto i jest to dzisiaj pierwszy dzień i pierwsze nagrywki z nowym telefonem. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. Czy da radę pokonać Samsunga S10 Plus. A tutaj mamy teraz kościółek Świętej Elżbiety. Mega ładny akurat, nie? Chciałem zobaczyć, tylko możemy wracać już teraz, nie? Niebieski. Tam jeszcze w Kijowie podobno jest taki kościół właśnie niebieski. Teraz stary. Okej, tak więc mamy tutaj przepiękny kościół Świętej Elżbiety. Artur podziwia. Ale fajnie drzewka zestrzyżone, nie? Może ktoś się postarał generalnie. Bratysława. Bardzo ładnie to wygląda akurat. Jakby ktoś nie wiedział, to jesteśmy w stolicy Słowacji. Tu widzicie taki piękny witraż. Wieża zegarowa. Mega ładnie. Zobaczymy jeszcze w środku, jak wygląda. Jest to pierwsza rzecz, którą w sumie tutaj zwiedziliśmy w Bratysławie. Widzicie, bardzo ładny jest ten kościółek. Idziemy dalej. Mamy jakąś taką malutką mapkę zrobioną mniej więcej gdzie iść. Tam już nogę. To jest niemożliwe, nie? Ktoś... Patrzcie, idziecie chodnikiem, a jest nastrany na bok. Tu pies zrobił kupę chyba od razu na ścianę. Takie te budynki tutaj w Bratysławie dość takie komunistyczne, to właśnie Artur zauważył. I tak są właśnie takie te wejścia, hale, takie posągi właśnie, takie sowieckie, takie hitlerowskie, można by powiedzieć nawet. Teraz wchodzimy tutaj do Staróweczki, czyli do takiego starego miasta. I widzicie, takie dróżki są tutaj wybrukowane ładnie. O, i zobaczcie sobie teraz tutaj z drugiej kamery. Doszliśmy teraz na taki plac. Co za plac, Artur? Jest ten pałac generalnie jakiegoś państwa, nie wiem kogo. Hrad, tak? Nie wiem. Nie wiem. Przygotowałem się. Nie no, to jakiś tam hrad, coś tam. Chlawne miasto. To jest pałac prymasowski w Bratysławie.
Tutaj jak wejdziemy sobie do środka, zobaczymy bardzo piękną fontannę. Możesz tu uwiecznić teraz na nagraniu swoim. Powiem Ci, Artur, Ty chyba się nadajesz na przewodnika, nie? W latach tam w XVI-XVII wieku tutaj ogólnie księżniczki się kąpały w tej fontannie z księciami. Tak? Tylko wieczorami, żeby, wiesz, króle. A, fajnie. Poważnie? Nie, to był przyjemny. Najważniejsze to prowizoryczne wszystko, nie? To jest książę Henryk, który zabija węża. No powiem Ci, że ta fontanna chyba nieczynna już, ale mega ładna. Jak widzicie, w Bratysławie na takich rowerach sobie jeżdżą. Różowe rowery. Fajnie, bo w końcu pogoda nam się wydeklarowała. Coraz ładniej jest. I teraz możecie zobaczyć rynek w Bratysławie. Tu jest ratusz, plac, zakwitnięte pięknie drzewka. Tutaj jakieś różne chyba francuska, japońska i tam z innych krajów chyba ambasady pewnie. Różnych krajów, gdzie można przyjechać, na przykład załatwić sobie jakieś sprawy, jeżeli jesteście na przykład z tych państw. Idziemy dalej, idziemy na ten taki największy tutaj piękny taki pałac. I zobaczymy, jak to wszystko tam będzie ładnie wyglądało. O, elegancko. Można tu przyjść, zagrać w pałacu. Nie, to jest ta ratuszowa. To są szachy ratuszowe. Możecie sobie tutaj przyjść i zagrać w szachy w ratuszu w Bratysławie. Teraz możecie zobaczyć jedną z najbardziej znanych atrakcji w Bratysławie. Jest to Ciumil. I ogólnie chodzi o taki przesąd, że wszystkie pomniki normalnie budzą respekt, a Ciumil jest po prostu czymś uczłowieczonym, czyli coś, co jest blisko ludzi i ma nas zbliżyć do tego. Dlatego jest tak bardzo popularny tutaj w Bratysławie. Dobra, Artur, możesz opowiedzieć śmiało wszystkim. To jest taki niewyżyty gościu, który ogólnie wieczorami sobie wychodzi, kiedy dziewczyny są podchmielone. No. Piątki po wypłacie. I co? No i tyle, no. Nie mogę opowiadać szczegółów, bo to jest przykre ogólnie. Tak. Jak się go tutaj dotknie, to podobno jest szczęście. A w Nohala może też. Będę milionerką. Teraz możecie zobaczyć tutaj słoweńskie narodowe dziwadło. Cokolwiek to jest. Wygląda całkiem ładnie, ale powiem Wam, że przez to, że jest dzisiaj pierwszy taki cieplejszy dzień, to strasznie dużo wycieczek jest. Sobota, ładna pogoda. Idziemy dalej, tu jest teraz Stare Miasto. Widzicie, wszędzie są takie ładne budynki. Jak widzicie, na samiutkim rynku, na samym rogu tutaj, taka rudera, a mogłaby tu być fajna, ogrody piwne, takie jak na przykład tam. Teraz tutaj na rynku by tu było full ludzi, nie? Szkoda, szkoda. Teraz jesteśmy na ulicy Michalskiej, z taką piękną tutaj, jak widzicie, bramą michalską. I ta uliczka, jak widzicie, jest taka otoczona, tutaj mnóstwo restauracji jest i wiele innych tych pięknych miejsc. Jak widzicie, ładnie właśnie wygląda ta brama tutaj. Co, Artur, powiesz ciekawego o naszej bramie michalskiej? Nie wiem, muszę coś wymyśleć, ale wydaje mi się, że jest fajne to miejsce, nie? Czy co jest? Białe jest. Albo po prostu jest oświetlone tak, że wyglądają białe. Świeżo pomalowane.
Myślisz? Ty patrz, tam można wyjść do góry. Kosztuje to 50 euro ogólnie. Jesteś na to Ile? gotowy? 50 euro, jesteś na to gotowy? Na 50 euro nie. To jest ładna Widzicie? Na każdym kroku cały czas kościołki. Kościół tu, kościół tam, kościół tu. Jak widzicie, no jeden koło drugiego. Na Słowacji to chyba są bardzo tacy religijni, ale tak aż do przesady wręcz. Idziemy teraz na halę targową i tam może jakichś przysmaków sobie spróbujemy. O, jak widzicie, przed chwilą wam mówiłem o kościółkach, a tu już kolejny za rogiem. Idziemy teraz na halę targową, może zjemy jakieś pyszności, może będą jakieś degustacje za darmo i może coś sobie kupimy, jakieś magnesy czy coś na lodóweczkę. I doszliśmy do starej tržnicy. Teraz idziemy tutaj na tą właśnie halę targową, zobaczymy co tam mają dobrego. Nie, tu jest wejście? Nie, chyba nie. Chyba raczej gdzieś... to nie jest ze strony ulicy po prostu? Nie wiem, wygląda jakby tu było wejście, ale nie do końca tutaj. Artur tam chyba próbuje robić podjazd. Chyba od drugiej strony musimy iść, bo tak to wygląda. Ale klamki są tutaj, nie? No widać tam już przez ten. Tak więc tutaj se przychodzicie robić zdjęcie ze starą tržnicą, ale musicie wejść od drugiej strony. Nie? Arturo Vidal? Dokładnie. Myślę, że to nie jest dobre rozwiązanie, żebyś tu kręcić. Czemu? No bo pocałujesz klamkę po prostu. Aha. Naciśniesz, ale nie wejdziesz. No. Dobra Artur. Ogólnie to ludzie by chcieli wiedzieć, kiedy otwierasz swój kanał podróżniczy. To o czym będę? Jak oprowadzać ludzi po Jaworznie albo po Szczakowej, nie? Poszczakowej. Nie wiem, Za czy niedługo, Szczakowej, ale za niedługo tam by będzie się- odcinek również, tam by moje się coś Jaworzno. ciekawego znalazło w sumie, historyczne Jaworzno. No nasze Jaworzno ma bogatą historię. Aspekty historyczne. Na przykład skąd się wzięła nazwa Jaworzno. Jaworzno. Dokładnie. O tym wszystkim wam opowiem w odcinku moje Jaworzno. I Artur na pewno tam będzie ze mną. Dokładnie. Będzie rowerowa wycieczka, wszystko. Rowerowa. Po 7 rynkach w Jaworznie, nie? Tak, dokładnie. Wszystko zwiedzimy. No. Pokażemy takie zakamarki, w których nie byliście. W których ja nie byłem w Jaworznie. A teraz zobaczcie, wracamy tutaj, którędy żeśmy szli na rynek. A nie, to nie tu. Ale wejście chyba jest od strony tam... Nie wiem, nie wiemy jak wejść na tą halę targową. Jesteśmy w labiryncie. Tak, słowacki labirynt. Dobra, tak więc doszliśmy tutaj gdzie trzeba. Teraz będziemy próbować, o patrzcie, z tego filmu, z 101 Dalmatyńczyków. Ty pa, jaki fajny pies. Super. Zobaczymy jak jest na tej hali targowej tutaj. Tam w ogóle chyba takie po prostu też food trucki. I tutaj jest ta przepiękna hala targowa. Patrzcie jak to ładnie wygląda. Zobaczymy co tu mają. Jak widzicie, takie mleko. Takie mleko jak za komuny normalnie. To są takie typowo rzeczy takie swojskie bardziej. Jakieś kiełbasy, żurki, wino, zielone owoce, miód, warzywa. Ale może też coś tu zjemy takiego normalnego w sumie. Jakiś obwarzanek czy coś. Tam jakieś drożdżóweczki są. Tam może te drożdżóweczki zaraz zaatakujemy. Coś nie może złapać ostrości. Zobaczymy co tu będzie dobrego. Jak widzicie takie różne smakołyki, drożdżóweczki na słono, na słodko. Cenowo jak widzicie między około 1,5-2,5 euro za sztukę. Czyli około do 10 zł od 4. No, doszliśmy tutaj. Coś mi się we włosy wplątało.
Jak widzicie, tak wygląda właśnie hala targowa. Są tutaj typowe owoce, jakieś suszone, wino na lampki takie lane, jakieś jedzenie, bułeczki, ale są też różne wystawy, na przykład artystyczne, takie jak jakieś obrazy. Można kupić tutaj ręcznie malowane, prawdziwe obrazy. I widzicie, taki obraz 390 euro. Taki 1200 euro. To są naprawdę prawdziwe jakieś tej rarytasy dla pewnie jakichś kolekcjonerów czy dla osób, które się interesują sztuką. Nie znam tych wykonawców, ale na pewno są to jacyś znani wykonawcy również. Jest hala targowo-kulturalna z 1910 roku. Z którego? 1910 roku. I odbywają się tam targi z produktami rolnymi i jedzeniem ulicznym. Tego widzimy bardzo dużo. No, tak widzicie, Artur mówi, że to jest z 1910 roku hala targowa. Może tyle będzie, chyba taka konstrukcja wygląda. No, taka konstrukcja jest taka właśnie inna. Nie na te czasy jakby. Ale dużo ludzi. Tu jak właśnie widzicie ceny tych obrazów, na przykład 1200 euro taki obraz. Ale są prawdziwe. Tutaj też można kupić sobie jakieś książki, płyty. No taki typowy targ. Typowy targ. I tutaj znowu obrazy. Tutaj już nie ma cen. Tutaj są bardziej jakby, nie wiem, zdjęcia, a później pewnie można sobie z tych zdjęć pewnie kupić jakiś obraz. Chyba nie ma, patrz, Adam i Ewa? I te, przeczytaj opisy. Ja nie wiem, czy mogę takie obrazki pokazywać Rysunki na YouTubie. opak. to je fuj. To je fuj. To je fuj. Ale czemu on ciągle chodzi? O Jezus, co tu jest? Cenzura. Kokosy rozwala, ale ma siusiaka. No lepiej rób lepiej cenzurę, bo później mi kanał zamkną. O Ale matko, i faktycznie ona mu żebra wyrwała. Zobacz. O matko jedna. To ladacznica jego. Artur. Konrad, co ty taki niezadowolony jakiś? Co sobie wzięłaś? Limoncello z kremem pistacjowym. Kurde, jak to wygląda. Będzie jedzone? Będzie. Tak? Dobra, idziemy do chłopaków. Bo to jest pyszne. To jest limoncello. W środku jest limoncello kwaskowe. To jest chrupiące ciasto. I jeszcze krem pistacjowy. Po prostu I kradzione owoce. Widzieliśmy. to trzeba spróbować. A u góry co jest? Chcesz? Nie, a co jest u góry jeszcze? Pistacja. Nie, to na napis stacji jeszcze. Jakieś karmelizowane coś. To jest pyszne. Połączenie Takie słodkiego to i coś, to kwaśnego. brzmi tak dosyć oryginalnie. Jak widzicie, tutaj tramwaj ze Skody. Ze Skody tramwaje jeżdżą. Jedzie do Plawy, To jak widzicie, trolejbus. Pierwszy raz widzę w życiu trolejbusa przy Pałacu Prezydenckim w Bratysławie. O, jedzie. No i przyjechaliśmy teraz pod Pałac Prezydencki. I przyszliśmy teraz pod Pałac Prezydencki. Jak widzicie, tu jest taka kula, plac i tam z tyłu teraz pójdziemy właśnie, tam są ogrody takie prezydenckie. Pójdziemy właśnie tam teraz się przejść, zobaczymy tutaj w Bratysławie, jak to wygląda. Bardzo ładna pogoda nam się udała, bo przez całą drogę, jak tu jechaliśmy, to lał deszcz. Teraz jest trochę ładniej. Chłopaki nas teraz chwilę przycapnęli. Idziemy teraz na te ogrody. Niestety tyle by było z prezydenckich ogrodów. Jest, jak widzicie, remontują i nie zobaczymy, niestety. Zamknięta brama na kłódkę, nie wejdziemy.
I tutaj teraz możecie zobaczyć trolejbusa, bo u nas w Polsce tak tego nie ma. Na prąd elektryczny, elegancko, z sieci zasilany. Mego niby z nimi. Dobra, teraz Artur nas prowadzi i opowiada, jak tu walczyli Bratysławowie na placu z Armią Czerwoną. Bratysławy. Nie wiem, to jest tulipan metalowy. To jest tulipan? Chyba tak. Ten komunistyczny tutaj plac to jest Plac Wolności, czyli Freedom Square. I tam, widzicie z daleka, taka ładna furgonetka podjechała. A tutaj ja specjalnie się wrąbał. Specjalnie. To jest taka furgonetka przy Pałacu Prezydenckim. Nie, to był urząd. Pałac Prezydencki był tam. Dalej, na lewo. To jest jakiś urząd. A tu Artur na Placu Wolności. Ładnie, jestem wolnym człowiekiem. Wywalczyli mi prawa kiedyś i teraz mogę tu chodzić. Tyle. Musiał strollować mi filmik. Musiał mi strollować. Co? Co to jest? To jest właśnie chyba... Sprawdzamy teraz zooma iPhone'a. Nie jest w sumie taki zły. Co to jest, Artur? Czy nie wiem. Ej, jak ty się przygotowałeś? Jak ty się... Dobra, ten zoom w sumie nie jest taki zły, ale Artur jest w ogóle nieprzygotowany. Teraz na szybko sprawdza. Dobra, udaję, nagrywam jeszcze raz. Tak, nie wiem. Zrobię teraz. przybliżenie. Artur, Czekaj. co to jest? To jest pomnik wojenny, nazywa się Slawin. Jest czynny całą dobę, wyobraźcie sobie. O kurde. No teraz to jakoś żeś to nagrał. Teraz to się Artur postarał w końcu. Dobra, idziemy teraz z Placu Wolności na odwrócony do góry nogami taki budyneczek. No właśnie przyszedłeś tutaj. Patrz, to dopiero wygląda tak komunistycznie, nie? Ale to jest fajne. mi się podoba. No i mamy dom medialny. Idziemy tam koło tego żetona. Już jest taki wielki budynek. A ten dom medialny wygląda super. O, tu w nocy jest tak bardzo ładnie podświetlony na różne kolory. Idziemy na drugą stronę, tam będzie ładniej. Czerwone mamy. No ciekawie to wygląda. To jest słoweński rozhlas. Patrzcie, jak nie widzisz to drzewo. No, Artur, znowu nieprzygotowany. To jest moneta świętego Jakuba. Moneta świętego Jakuba, tak? Nie, to jest. A ładnie to wygląda. I ten budynek z taką nietypowym wyglądem. No tak więc budynek, dom medialny, jak to by było, słowiański rozhlas już zaliczony, moneta też, miedziuchna. Idziemy teraz sobie szczelić kawkę tam na ten plac Wolności, a później idziemy tutaj już na ten najpiękniejszy w końcu widok, czyli ten taki zamek na wzgórzu w Bratysławie, stolicy tutaj Bratysławy, czyli Słowacji. To widzisz. To byś dojechał? A nie musimy iść czasem do góry? Arturo, chyba do góry musimy iść. Przygotowałem się, nie wiem gdzie jest. Ej, nie musimy iść czasem do góry? Ciko, Co Ciko? idziemy do góry? Na zamek? Na dół? Dobra. Jeszcze zobaczymy, jak powie nasz przewodnik. Zbliżamy się już powoli do zamku, coraz bliżej. Emocje. Emocje sięgają zenitu. Emocje. Tutaj widzicie taki ładny kościółek. Emocje. A, bo jemu energia wróciła. 14, tak jakby z roboty nie wychodził. Napił się kawy.
Kawy się napił? Odespał. Odespał swoje, no. Śpiocha wyciągnął z oka i... Śpią. Widzicie, takie widoczki bardzo ładne, ale idziemy dalej. Dobra, jest pierwszy minus iPhone'a 15 Pro Max, że jak coś nagrywam, to nie mogę sobie teraz obrócić kamery na przednią, tylko muszę wyłączyć nagrywanie, a nie mogę też dać stop. Dopiero muszę wyłączyć ten filmik i włączyć kolejny, żeby móc jakby nagrywać cały czas w jednym ciągu jeden filmik. A to jest troszkę niewygodne. O, teraz takie strome schodki. Konrad, jak tam? Działamy. Tak? Ja już się obudziłem, no. O, no jest dosyć stromo, ale fajnie. Tak na pobudzenie, żeby krew troszkę podnieść ciśnienie. O, jakie ładne graffiti. Jak widzicie, robi się coraz ładniej. Jest tu taki fajny widoczek na całe miasto, na całą Bratysławę. I tu idziemy na ten przepiękny zamek, czyli ten najbardziej taki tej epicki, jakby najładniejszy, jakby taką ikonę tej całego miasta. Magda tam drepcze. No i doszliśmy już tutaj na zameczek. Jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Pogoda, jak na razie on dopisuje, jest 20 stopni. Jest 22 marca jako dzisiaj. Tak więc akurat trafił nam się najcieplejszy dzień chyba w ogóle w tym roku dotychczas. No, 20 stopni jeszcze nie było. Patrzcie, jaki w ogóle wielki jest ten zamek. On jest widoczny naprawdę z bardzo daleka, bo on jest usytuowany tutaj na samym wzgórzu. Z całej Bratysławy go praktycznie widać. Patrzcie, jakie są widoczki. O, Chico se robi foty. Zobacz tam. Chico teraz strzela fotkę. Jeszcze jedno. O, tam patrz. Prawda? Chcesz nauczyć się relaksować? To chodź. Patrzcie, ile tam jest wiatraków na Słowacji, w Bratysławie. Tu jest normalnie cała farma. One są bardzo daleko. Widzicie? One są dosyć mocno daleko. Jest zameczek. Porobiliśmy sobie teraz fotki tam. Jest na most UFO. I w ogóle to UFO tam kręci się podobno. Tam jest na górze restauracja. Ceny normalne, jak w sumie wszędzie tutaj w euro. I taki jest właśnie widok spod zamku tutaj w Bratysławie, czyli jesteśmy teraz tak naprawdę w sercu stolicy Słowacji. Jak widzicie, tam widać tą całą farmę w tle wiatraków. Tak to się mniej więcej prezentuje. No i tam właśnie ta restauracja podobno się kręci dookoła to UFO, ale chyba 50 zł kosztuje w ogóle wyjazd tam do góry. No i tam możecie też sobie coś zjeść w tej restauracji. Sprawdzamy teraz zooma iPhone'a 15 Pro Max. Zobaczymy, jaki jest max. A teraz jest max, czyli 15. Trzeba puścić parę. Jak ten zoom? Spoko czy nie? Ej, teraz naprawdę cała panorama to jest tam, cały ten landscape, nie? Jest
Patrz, tu jest wiatrak na wiatraku. Tam dalej to już jest w ogóle masakra. Cała plantacja. Ej, mnóstwo ich jest, Myślałem, naprawdę. żeby tam zaparkować jest ten budynek duży taki. No i tak to mniej więcej wygląda, czyli tak wygląda zoom. No, pełnej. Zaraz tu odpalam drona i przelecimy się tam nad rzeczkę. Tam jeszcze wielka flaga Słowacji. Idziemy tu jeszcze zobaczyć bok tego pięknego zamku. To jest taki plac w sumie z trawką, nic więcej. Jak widzicie, w Słowacji są bardzo popularne takie fajne busiki. Taki bus pomieści, nie wiem, z 25 osób. I jeżdżą jako normalne busy po mieście, takie starodawne, bardzo ładne. Tu właśnie w sercu Bratysławy, w Słowacji. Artur! Ta wieża to jest ta wieża, co żeśmy z daleka ją widzieli? Tak, ta pierwsza. Dobrze, idziemy teraz jeszcze za zamek, do takiego ogrodu, zerknąć tutaj, jak to wygląda. I zaraz odpalamy sobie ładnie dronka i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Będzie bardzo ładna seria, ponieważ zamek jest ładnie oświetlony teraz słoneczkiem, a z tyłu widzicie, tam są teraz takie ciemne, deszczowe, wręcz prawie że burzowe chmury. Zobaczymy, jak to będzie fajnie wyglądało wszystko za chwilę. Dobra, wchodzimy na ogród. Arturo, Wiem, że chcę zdjęcie. gdzie? Tam. Przy posągu. Będzie wyglądać taki, wiesz, prestiżowo. O, no dobra, niech ci będzie. Jak tak tylko chcesz. No i jesteśmy, tak wyglądają mniej więcej te ogrody. Bardzo ładnie w sumie. Fajnie to musi wyglądać pewnie z drona. Tu jeszcze jest tak więcej tego. Patrzcie, jak pięknie. To oczywiście zameczek. Znaczy, to jest ryba, to jest karaś. To jest karaś? Karaś taki, co ludzie mają w ogródkach, ogólnie w tych oczkach ludzi. No i co Tutaj, jeszcze? zobacz, tutaj mamy taki piękny monument, zobacz. Tutaj jest chłopczyk, który ogólnie zapierdolił jabłka z tego sadu i je wysypuje gdzieś tam. Musieliśmy się ubrać i lecimy stąd. Patrzcie, jak idą czarne chmury. Pogoda zmieniła się z lata, z wakacji normalnie w dramat. Co trzeba teraz zrobić? Zimno. Teraz trzeba iść coś zjeść. Ubrać czapkę. Też chyba czapkę biorę. I uciekamy. Cała pielgrzymka ucieka. A tam tylko widać te wszystkie wieże. Ciekawe, wszyscy się zabijają po... To jest niemożliwe, jak potrafi się pogoda zmienić w przeciągu naprawdę paru minut. Tędy chyba też przejdziemy. No. Ale jest teraz ładnie. Czekaj, nie nagrywało się. Nie nagrywało się, ale co, czekaj. No. O, przybliż się. Bratysława. I opuszczamy ten kościół. Chyba to jest kościół bywa prawosławny. I zmierzamy powoli ku autu, ponieważ będziemy musieli chyba zapłacić, ponieważ 5 godzin dawno temu już minęło około 14. 3,5 euro za każdą godzinę. Więc troszkę zabolimy, ale na 4 to się rozłoży fajnie. No jak na razie to Bratysława bardzo mi się podoba, bardzo takie stare, prawosławne miasto. Ale jest tu wiele urokliwych uliczek, jest tutaj co pozwiedzać, ale jak dla mnie to takie typowe miasto na jeden dzień, pozwiedzać sobie wszystko, przejść oczywiście pieszo, zobaczyć te wszystkie te kościółki, zamek i pewne tu niektóre place i reszta to raczej tak do zapomnienia. No i browarek słowacki. Zdrówka. Zdrówko. Jak widzicie, na Słowacji mają bardzo
wąziutkie drzwi i wąskie takie przejścia. I oczywiście nie da się zamknąć, tak więc dwójeczkę robicie tak jakby przy wszystkich. Przyszło w końcu nasze danie. To jest zupa fasolowa, słowacka, bratysławska. Dostaliśmy do tego chlebuś, śmietankę i właśnie teraz sobie spróbujemy Jak to tej fasoli. Daj sobie śmietanę do tej zupy trochę. Śmietanę do zupy. Bardzo dobre, pyszne. Prawdziwe słowackie danie. Do tego chlebuś. Pycha. Dobra, teraz właśnie nam przyszło, Konrad, danie. Jakie? Mamy tutaj tak. Haluksy. Haluksy. Po całym dniu chodzenia. Polskie lane ciasto. Takie lane, Jakie polskie? Takie kluseczki. Takie lane ciasto jakby. Dobrze, to u jeszcze raz. góry mamy ser, to jest to brędza. Tutaj mamy tą śmietankę. I jeszcze tutaj mamy dodatkowo troszeczkę kiełbaski. Pietruszkę tutaj widzę. No i tyle. Wystarczy. Słuchajcie, to są kluseczki o nieregularnym kształcie kładzione na wodę z mąki ziemniaczanej. Także nic, tylko próbować. Haluksy. Haluksy? Podawane są z bryndzą, czyli serem z mleka owczego. To jest mój smak. Doedukowany tutaj powie nam Generalnie więcej coś. Całość jest doprawiona smakiem, czyli generalnie z kwareczkami i roztopioną słoninką. Pięknie. Każdy powiedział coś od siebie. Ładnie. Super. Jeszcze tylko Arek, żeby powiedzieć coś od siebie. Arku, może ty No, coś powiesz? to jemy. Dobra, wszystko fajnie, ale to nagranie mi nie przejdzie. Czemu? Ponieważ muzyka mi tutaj zabije cały ten. YouTube to mi To usunie. możemy głośniej. mówić. Nie no, Proszę powiem wam wyłączyć. tak. O teraz. Dobra, Konrad, jeszcze raz. No szybko, szybko. Mamy tutaj kluseczki z serkiem, kiełbaska, śmietanki, no i takie tam bajery. Madzia? Kluseczki są kładzione na wodzie z mąki ziemniaczanej. Są o nieregularnych kształtach, także Podawane są z bryndzą, czyli tradycyjnym owczym serem i dodatkowo całość jest omaszczona skwareczkami i roztopioną słoninką. Arku, a Brawo. Ty coś nam powiesz, Arku? Jemy, bardzo dobrze, a muzyka się już zaczęła. wiedzą cię ładnie. Nie no, nie. Już kurwa w końcu Powiem tak. Haluksy jemy właśnie teraz, haluksy. Dobra? Bratysławskie haluksy. Co ty gadasz? Bo to jest danie na zimno chyba. Tak więc po chwili jedzenia jest to zimne. Nie wiem, czy tak miało być podane, czy nie, ale raczej chyba tak. Ogólnie jest dobre, jest inne, dziwne w smaku. Ale jest to najbardziej tradycyjne słowackie danie, najbardziej znane. Tak więc warto było tego na pewno spróbować. Ponieważ już jesteśmy w stolicy, to warto spróbować, nie? I jeszcze piwko. O nim No, też piwko warto coś też. wspomnieć. Arku, ja będę prezentowała, ty mów. Piwko jest słowackie, prawdziwe lane z beczki. I jest całkowicie, ma inny posmak, jest tak jakby inna goryczka, ciut mocniejsza, ale na końcu tak się bardziej rozpuszcza jak piwo. W sensie jak woda, przepraszam. Wydaje mi się, że jest ważony przez ślepych ników w klasztorach właśnie bratysławskich. Nie wiem, czy to jest prawda, ale chyba jest, no. To jest prawda. Tak więc tak, haluszki kosztowały nas 12,5 euro. 300 gram. I nasze drugie danie to było fasolowa polejewka, czyli bean soup. Jukaj. 5,50 euro. I jeszcze piwko. No i piwko kosztowało nas lane, nie pamiętam, które to było Tam, dokładnie. pierwsze. 3,70, to jest 0,4, tak? Czyli tak, że jakby No, czyli 4, czyli około 4 13-14 zł, nie? 4 zł. No tak więc jak widzicie, w Słowacji ceny są bardzo zbliżone do tych polskich, tak właściwie. Tak jak w Polsce damy za obiad między 30 a 40 zł, tak tutaj tak samo. I piwko kosztuje mniej więcej też około 15 zł, więc w sumie podobnie. Dobra, jak widzicie, pogoda się splugawiła, ale pojedliśmy haluszki z koziego sera, tak? Z owczego sera. Z owczego sera, nie z koziego, przepraszam. Polane z kwareczkami i tłuszczykiem. No i taka kiełbaska jeszcze była. Ogólnie było dobre, ale było podane na zimno. A czy nie? Po prostu zamówiliśmy dwa dania. Najpierw nam dali zupę i to nasze danie po prostu już było raczej wystygnięte. No.
Ale dobrze, że ta zupa była pierwsza ciepła, bo w sumie tak już potem się zrobiło zimno generalnie i No, od zimnego zaczynać to nie fajnie. no nie fajnie akurat. No, ale ta zupka fasolowa pyszna. Obydwa dania oczywiście są tutaj jakby tradycyjne i takie jakby najbardziej popularne w sumie na Słowacji. Zwłaszcza tutaj w Bratysławie. Dlatego cieszymy się, że spróbowaliśmy tych dań, nie? No lepsze niż pizza albo jakieś kanapki swoje własne. O, musieliśmy Ale coś też można spróbować. też tak bo przeoszczędzić trochę, ale nie po to się jedzie gdzieś za granicę, żeby... No tak, no, człowiek też nie po to pracuje cały czas, żeby sobie nie móc jednego obiadu zjeść za granicą, Boisz nie? na coś, nie? 400, prawie 400 zł. No kurczę, to drogi obiad, no. Zapłaciliśmy... A na piwku dostał euro coś. Lepsze to niż nic. Do widzenia, nie? No tak więc taki obiadek nas kosztował około 100 zł na głowę. No, wypiliśmy sobie z Madzią po piwku. Jeszcze do tego, więc wyszła 100. No. Plus napiwek 75 centów. Euro A centów. pamiętacie, co się stało, jak zapytał, czy wszystkim smakuje? No. A jak się spytał, czy wszystkim smakuje, to Madzia się prawie zażygała. Ale Nie no. powiedziałem, że to nie było specjalnie. Znacie mnie, znacie No mnie. nie, to nie było specjalnie Ja przecież. się tak zakrzycziłam, że cała... Mam czerwona przecież. No, Ja było, się dawno tak było nie śmiesznie. zakrzycziłam. No tak więc oceniamy ogólnie na plus. Było fajnie, dobre, coś innego, Tak. ale... Temat jest wspaniały, bo mieliśmy i słońce, i deszcz, i super chmury, takie Tak. granatowe, i bezchmurny blue sky. No, coś wspaniałego, cały przekrój. 4 pory roku Vivaldiego. Ej, no poważnie, akurat żeśmy tu dzisiaj mieli przeboje. Mieliśmy tu lato, zimę, teraz w czapkach zimowych. Wiosna jeszcze była. Jeszcze wiosna była, no, na początku. Tak więc w sumie no, doświadczyliśmy tu wszystkiego. Przemyślimy to, że pomyślimy, że 2 godziny temu chodziliśmy w krótkich rękawkach i się prawie opalaliśmy, to teraz nie wierzymy. No, strasznie niewiarygodne, że tak jest. Ale fajnie, doświadczyliśmy za to wszystkiego tutaj. No i nic. Pora powoli na powrót ze stolicy Słowacji, czyli z serca, z Bratysławy. Tak więc w tym odcinku to już wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mała. Dziękujemy za odcineczek. Artur, główny przewodnik, I kierowca. kierowca i główny przewodnik wycieczki. Ale Z czego był ten? Napiję się dzika i będę śmigał. A z czego był ten owczy ser? Nie no, mówię, że z czegoś innego. Czego jest owczy ser? Z czego był ten ser, brędza? Owcy? Z mleka owczego, tak? Tak, no tak, no A, no, no tak. O, z mleka owczego. Chodzi o owcy. No, to z mleka owczego. Dobra. Dzięki, hej. Jak widzicie tutaj w Bratysławie są takie starodawne też tramwaje. Może go tam jeszcze troszkę złapaliśmy? Nie, no dobrze go złapaliśmy, nie? Elegancko. Jak widzicie już podświetlone ładnie budynki. Idziemy do auta.